No dobra. Wiem, że tydzień temu o tym było, ale podczas opracowywania tamtego odcinka, kiedy czytałam prasę i same akta, widziałam rzeczy, w jakie ciężko uwierzyć. Sama zdecydowanie jestem zaciekawiona, bo przyznaję się bez bicia, że nigdy nie śledziłam tej sprawy, więc w sumie wszystko jest dla mnie nowe. Jeśli jesteście trochę jak ja, to zapraszam. Odkryję dziś przed Wami trochę bardziej świat na wyspie, jak wyglądał cały proceder. Wyjaśnię, co to było Lolita Express i co działo się na ranczu w Nowym Meksyku. Oczywiście większość z tych wiadomości jest nadal tylko rzekoma. Jeszcze nie udowodniono niczego, ale są tak ciekawe, że postanowiłam o nich również opowiedzieć. Tu Agata de Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z Waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o tym, co jeszcze jest w aktach Epsteina. Jeffrey Epstein. Nazwisko na ustach wszystkich i najwyraźniej w skrzynkach odbiorczych dziesiątek polityków, celebrytów i potentatów biznesu. Prawie 7 lat po tym, jak mężczyzna został znaleziony martwy w swojej celi więziennej, wciąż odkrywamy warstwy cebuli jego ogromnej i złożonej operacji. Akta Epsteina wyciekają od miesięcy i zawierają ogromną ilość informacji o tym człowieku, jego wspólnikach i o tym, jak jego operacja mogła działać z taką sprawnością przez tak długi czas. To był człowiek, którego zepsucie naznaczy go jako jedną z tych niesławnych postaci w historii. Przestępstwa seksualne wobec dzieci, niebezpieczne pragnienie władzy i mrok, który już pochłonął niezliczone życia. Przyjrzyjmy się więc najbardziej zepsutym postaciom z akt Epsteina, dobrze? Być może najbardziej zepsutym aspektem akt nie jest pojedyncza historia ani pojedyncza ofiara, ale fakt, że ten szokujący taśmociąg horroru został przeprowadzony z precyzją i determinacją wielomilionowej firmy. To było sprytne, świetnie zorganizowane i wciąż dopiero zaczynamy to wszystko rozumieć. Centrum uwagi był oczywiście Jeffrey Epstein, wielki boss. Ale jeśli dobrze czytasz kontekst i sytuację, od tego momentu odkrywasz ciasną sieć z wieloma zaangażowanymi osobami. Jest oczywiście Ghislaine Maxwell, partnerka Epsteina, która obecnie odsiaduje 20-letni wyrok. Oczywiście jest teraz wiele teorii, że to nie ona siedzi, tylko sobowtór. I jeszcze długo będziemy słyszeć takie wersje. Nie będę ich komentować, bo nie mam narzędzi do tego. Nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych, ale w tej sprawie codziennie coś się zmienia, więc nie będę stawiać kategorycznych twierdzeń. Skazano ją za handel dziećmi w celach seksualnych i powiązane przestępstwa. Pełniła funkcję tak jakby szefa logistyki. Pomagała w rekrutacji, uwodzeniu i zarządzaniu nieletnimi dziewczynami. Szkoliła je i jak się mają zachowywać. Pełniła funkcję pośredniczki między Epsteinem i jego ofiarami. Pamiętacie z poprzedniego odcinka? Wpisy w pamiętniku dziewczyny pełniącej funkcję osobistego inkubatora? Ona właśnie ciągle pytała o Ghislaine, potwierdzając jej rolę pomostu. Podczas jej procesu jedna z ofiar powiedziała, że Maxwell otworzyła drzwi do piekła. Następnie mamy Sarę Kellen, urodzoną jako Sarah Kensington. Była projektantką wnętrz, która zaczęła pracować dla Epsteina na początku XXI wieku. Początkowo jako asystentka w jego biurze na Manhattanie.
Jednak liczne zarzuty wskazują, że odegrała ona również fundamentalną rolę w tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Do jej obowiązków należało podobno planowanie masaży, koordynowanie podróży dla ofiar, witanie ich w obiektach, prowadzenie ich do pokoju i przygotowywanie przestrzeni na wszystko, co się tam działo. Taki mistrz ceremonii. Co jednak dość niezwykłe, nigdy nie postawiono jej żadnych zarzutów. A wiecie, co jest najlepsze? Złożyła nawet wniosek i otrzymała odszkodowanie z programu odszkodowawczego dla ofiar Epsteina, twierdząc, że również była jego ofiarą. Ona obecnie posiada luksusowe nieruchomości w Nowym Jorku i na Florydzie, wycenione łącznie na miliony dolarów, więc nie radzi sobie tak źle w porównaniu z niektórymi z innych ofiar. Podkreślam, że niczego jej nie udowodniono. Nie została o nic oskarżona, ale mi jakoś tak to śmierdzi na kilometr oszustwem na niesamowitą skalę. Tak wiele ofiar ją zidentyfikowało. Tyle informacji w aktach świadczy o tym, że brała w tym wszystkim czynny udział, że przyznanie jej odszkodowania jest trochę nie na miejscu, choćby z powodu tylu niejasności. Ale może się mylę. Obok niej była Leslie Grad, która najwyraźniej dbała o potrzeby życiowe dziewczyn, a także przestrzegania zasad zachowania, bo takie istniały po przyjeździe na wyspie, więc była jakby głównym strażnikiem tego piekła. Ponadto Nadia Mareno, znana również jako Nada Marenowa, której obowiązki obejmowały pilotowanie Boeinga 727 Epsteina, zwanego Lolita Express, o czym opowiem trochę później. Była ogólną asystentką, która czasami brała udział w niemoralnych działaniach. Podobno jedna ofiara zeznała, że Epstein powiedział jej, że kupił Mareno od jej rodziców w Czechosłowacji w latach 90. Gdyby ktokolwiek inny powiedział coś takiego, wydawałoby się to naciągane, ale to był Jeffrey Epstein. W jego przypadku wszystko może być prawdziwe. Kolejnym z wewnętrznego kręgu był Jean-Luc Brunel, bardzo zły człowiek, z którym rozmawiała Diane Sawyer w programie 60 minut. Ten wywiad zorganizowano, ponieważ był on główną postacią skandalu, który wybuchł w świecie mody, którego był częścią jako znany agent modelek. Podobno regularnie odurzał i wykorzystywał kobiety w paryskim świecie modelingu w latach 80. i 90. Ale znowu, nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Nic dziwnego, że zakochał się w ekipie Epsteina w latach 2000. A kiedy Virginia Giuffre oskarżyła Brunella o handel dziewczynami dla Epsteina, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, cytuję: Zdecydowanie zaprzeczam, że dopuściłem się jakichkolwiek czynów zabronionych lub wykroczeń w trakcie mojej pracy jako skauter lub menadżer agencji modelek. Koniec cytatu. Fakt, że dziennik lotów sugeruje, że odbył nie mniej niż 25 podróży samolotem Epsteina, może sugerować coś innego. Został ostatecznie aresztowany w 2020 roku i oskarżono o różne przestępstwa, ale powiesił się w celi w 2022 roku. Ale informacji na temat jego powiązań jest wiele. Według jednego z raportów w aktach w dzień urodzin Epsteina, Burnell przywiózł ze sobą 12-letnie trojaczki. Przyleciały z nim z Francji dla jego przyjemności. Sami widzicie, że liczba okropnych historii z udziałem tego mężczyzny sprawia, że wiadomość o jego śmierci raczej nikogo nie zmartwiła. Darren Indyk był prawnikiem Epsteina. I chociaż niewiele jest bezpośrednich powiązań jego z procederem, o którym jest najgłośniej, został pozwany za pomoc, podżeganie i ułatwianie operacji Epsteina związanych z handlem ludźmi w celach seksualnych, pomagając mu w budowaniu niezwykle dochodowej firmy. Otrzymał również pokaźną sumę 50 milionów dolarów w testamencie Epsteina, jedną z największych ze wszystkich beneficjentów. Pamiętacie? Wspominałam o tym w poprzednim odcinku. To chyba wiele mówi, czyż nie? Za nic raczej by tyle nie dostał. Richard Kahn był księgowym, który utrzymywał podstępną operację w ruchu i bez wątpienia chronił ją przed wścibskimi oczami. Epstein lubił płacić gotówką tak często, jak to było możliwe, z oczywistych powodów. A Kahn był tym, który dbał o to, by szef miał pod ręką mnóstwo brudnych banknotów.
On też dostał niezłą sumkę w spadku po szefie, więc musiał znać się na rzeczy, bo 10 baniek na ziemi nie leży. Zarówno Khan, jak i Indijk zostali wezwani do złożenia dodatkowych informacji na temat Epsteina, więc sprawy mogą nie potoczyć się dla nich tak dobrze, zależnie od tego, jak daleko FBI zechce się posunąć. To byli główni gracze, ale poniżej tego wszystkiego istniał ekosystem, w którym ludzie musieli wiedzieć, co się dzieje. Kierowcy przewozili dziewczęta między posesjami, lotniskami i domami. Niektórzy zeznawali, że nie zdawali sobie sprawy z wieku ani celów, podczas gdy inni twierdzili, że mieli przeczucie, ale nigdy nie uświadamiali sobie tego, w czym biorą udział. A potem trzeba pomyśleć o gospodyniach domowych, sprzątaczkach, strażnikach i prawdopodobnie wielu innych, o których nawet nie pomyśleliśmy. To nie był tylko jeden zły człowiek działający w ukryciu. To była w pełni funkcjonująca operacja z szerokim wachlarzem postaci o jasno określonych rolach. Ze wszystkiego, co powiedziano o Epsteinie, jego wyspie grozy i przerażającym systemie, który utrzymywał to wszystko w ruchu, nigdy nie słyszeliśmy nic o morderstwie. Aż do ostatniego ujawnienia akt. Muszę być bardzo ostrożna w tej kwestii, bowiem nic na tym etapie nie jest jeszcze zweryfikowane. Wszystko z tego jest bardzo domniemane, ale wysunięto oskarżenia, które sprawiają, że przechodzą mnie ciarki. W aktach można znaleźć informację, że ukryte źródło twierdzi, że młoda dziewczyna została sadystycznie torturowana, a później zamordowana na wyspie Epsteina. Na tym etapie nie ma nic więcej do opowiedzenia. I trochę to mało satysfakcjonujące. Taka bomba i w sumie to tyle. Ale ocaleni zeznali, że powiedziano im, że ludzie, którzy sprawiali problemy, zniknęli na wyspie. Wyjaśniono im dokładnie, że byli daleko od formalnej jurysdykcji, że prawo wyspy było egzekwowane przez tych, którzy ich tam sprowadzili. Więc nawet jeśli nie doszło do rzekomego morderstwa, taka informacja byłaby idealnym sposobem na trzymanie w ryzach tych, którzy mieli być posłuszni. Teorie spiskowe dotyczące wyspy Epsteina rosną w zastraszającym tempie, odkąd jej nazwa wyszła na jaw w 2019 roku. Jest to jeden z najgorętszych tematów od lat. Od sekretnych grobów na wyspie przez pomieszczenia zbudowane specjalnie do tortur i ostatecznie egzekucji, po liczne zaginięcia osób powiązanych z Jeffreyem Epsteinem. Podobno oficjalna wersja policyjna głosi, że nic z tego nie zostało znalezione na wyspie. Ale w tym momencie jest mnóstwo osób, które nie wierzą w oficjalne wersje wydarzeń. Czy na wyspie naprawdę torturowano i zabito młodą dziewczynę? Sceptycy powiedzą, że to mało prawdopodobne i że nie ma na to twardych dowodów. Ale to prawdopodobnie ci sami ludzie, którzy mówili w 2019 roku, że sekretna wyspa, na którą bogaci i sławni mogliby przyjechać i uprawiać seks z nieletnimi dziewczynami, to teoria spiskowa i bzdury. Ale horror Epsteina nie tylko miał miejsce na Ziemi. W 2001 roku Jeffrey miał więcej pieniędzy niż mógł wydać. Nie wiedział, co z nimi zrobić. Dlatego kupił samolot. Dokładnie Boeinga 727. Bo czego nie? Poczyniono wiele modyfikacji, aby zapewnić jak największy komfort użytkowania. W tym stworzono przedni salon z kinem domowym. W środkowej kabinie zbudowano salon i kuchnię oraz prywatną kabinę pasażerską wyposażoną w łóżko typu queen size i łazienkę. I to jest miejsce, w którym historia tego konkretnego Boeinga 727 znacznie odbiega od innych. Ostatecznie zyskał przydomek Lolita Express, ponieważ miał tendencję do przylatywania z grupą niepokojąco młodo wyglądających kobiet. Rejestry lotów dołączone do materiału dowodowego pokazały, że samolot był często używany podczas lotów między Nowym Jorkiem, Florydą, Nowym Meksykiem oraz Wyspami Dziewczymi i innymi lotami międzynarodowymi. Epstein oczywiście spędził 600 godzin na pokładzie tego samolotu rocznie, często z gośćmi na pokładzie. Rzecz jednak w tym, że nie służyło to tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Liczne zeznania i nowe informacje z akt Epsteina mówią o imprezach seksualnych z nieletnimi na pokładzie samolotu, organizowanych przez Ghislaine Maxwell.
mistrza ceremonii. A wszystkie dzienniki lotów są publicznie dostępne, więc można wszystko sprawdzić. Zwykle zawiera on konkretne nazwiska, ale jeśli dokładnie poszukasz, zauważysz niezliczone loty, w których uczestniczyły znane nazwiska i one rzucają się w oczy od razu. Według doniesień Bill Clinton latał tym samolotem 27 razy. Naomi Campbell, Kevin Spacey, Chris Tucker. I chociaż nazwiska Donald Trump nie ma w dziennikach, kilka osób stwierdziło, że latał on Lolita Express więcej niż raz. Epstein powiedział kiedyś autorowi Michaelowi Wolffowi, że Trump po raz pierwszy skonsumował swój nowy związek z Melanią na pokładzie samolotu. Tylko nie wiem, czy dokładnie chodziło o ten konkretny samolot, czy inny. Ale w kontekście całej sprawy wydaje mi się, że raczej to była Lolita Express. Piloci Larry Vossik i David Rogers wielokrotnie pojawiają się w dokumentach jako stali członkowie załogi i obaj zeznawali w postępowaniach sądowych. Opisują latanie Epsteina i jego gości, a Wossik przyznał, że widywał młode dziewczyny na pokładzie samolotu, choć twierdził, że nie znał ich wieku ani sytuacji. Ale Lolita Express stał się również kluczowym elementem całej sprawy przeciwko Epsteinowi i Maxwell. Bo jeśli chcesz przemycać ludzi, jednym z największych problemów jest transport właśnie. Lotniska proszą o paszporty, co może być problematyczne. Oczywiście wspomniałam poprzednio, że mieli swoje sposoby i dostęp do wyrabiania dokumentów na boku, ale w takich ilościach to była już istna fabryka fałszywek. To również mogło wzbudzić podejrzenia w pewnym momencie. Ale kiedy masz swój własny, prywatny samolot, po prostu parkujesz na pasie startowym odległego lotniska i wsiadasz na pokład. Bez TSA, czyli Agencji Bezpieczeństwa Transportu. Bez paszportów. Bez pytań. Jeffrey Epstein był właścicielem wielu nieruchomości na całym świecie, ale żadna nie zyskała takiej sławy jak Little St. James, wyspa, którą kupił w latach 90. Wyspa jest mała. Ma powierzchnię około 70 do 78 arów i jest częścią Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Ma główny dom, trzy domki gościnne, domek dozorcy, prywatne systemy odsalania, lądowisko dla helikopterów oraz dok. Ale Epstein stale ją modernizował. Na najnowszych zdjęciach z wyspy widać coś, co można określić jedynie jako dziwaczną świątynię o klasycznym wystroju synagogi. Czy Epstein odnalazł Boga pośród szaleńczego seksu? Cóż, kto wie, ale ja zgaduję, że odpowiedź raczej brzmi nie. W 2008 roku w majątku Epsteina przy Little St. James pracowało 70 pracowników, którzy wszyscy musieli podpisać umowy o zachowaniu poufności. I teraz wiemy dlaczego. Little St. James, również nazywane wyspą Epsteina, Orgy Island, PDF Island, alejką dziewcząt, a może najtrafniej wyspą grzechu była scenerią wydarzeń, które wciąż nie wyszły na światło dzienne. Ale akta Epsteina dały nam wgląd w to piekło. Wśród tych wszystkich doniesień jest jedna informacja, która rozpala wszystkich do czerwoności i w sumie wcale się nie dziwię, bo sama kiedy pierwszy raz to usłyszałam, szczęka mi opadła i musiałam ją zbierać z podłogi. Donoszono bowiem o nieletnich powiązanych z jednym bardzo zaskakującym nazwiskiem. Bywalcem Wyspy Grzechu był bowiem Stephen Hawking. Tak, genialny naukowiec z ALS, zawsze mówiący głosem robota. Ogólnie mam osobiście problem z tym wątkiem. Jest tak wiele sprzecznych informacji na ten temat, że ciężko się połapać. Owszem, jest wzmianka w mailach, które Epstein wysłał do Virginii Giuffre, żeby wyłączyła ze swoich oskarżeń Hawkinga, więc w pewnym sensie to może być dowodem, że był w to umoczony. Liczne zdjęcia potwierdzają, że znał się z Epsteinem. Ale ja nie mam pewności, czy to były zdjęcia z wyspy, czy może z innej imprezy albo innego miejsca. Dodatkowo już raz wspomniałam, że samo przebywanie w otoczeniu tego zwyrola nie znaczy od razu, że jest się winnym tego, co on wyrabiał. Więc trend na żarty, że Hawking szalał na wyspie jest popularny, ale czy ma podstawy w prawdzie? Tego nie wiem. Ja nie dokopałam się do wiarygodnych informacji, że kogoś napastował czy coś w tym stylu.
Ale mówiłam, ja nie przeczytałam wszystkiego. Jeśli wy coś wiecie, dajcie znać w komentarzu, koniecznie. Zeznania osób pracujących w wieży kontrolnej na lotnisku Thomas, gdzie przelatywał Lolita Express, zeznały, że dziewczyny często wyglądały na 16 lub mniej lat. Przyjeżdżały i odjeżdżały z wyspy. Często nosiły workowate swetry studenckie i nosiły designerskie torby z zakupami. Kilka ofiar zeznało, że przywieziono je na wyspę samolotem sprawcy, czasami bez jasnych informacji o tym, dokąd lecą, na jak długo i kto będzie obecny. Po dotarciu na miejsce opisywały, że były otaczane przez personel, gości i strażników bez możliwości samodzielnego opuszczenia terenu. Nakazy przeszukania wykonane w 2019 roku pozwoliły odzyskać urządzenia elektroniczne, dokumenty i inne materiały z wyspy, a także kilka dość dziwnych rzeczy. Były to przerażające maski, fotel dentystyczny, makabryczne dzieła sztuki, często z półnagimi dziewczynami. Tablica, na której wypisano słowa moc i oszustwo, pluszowe zwierzęta i pokój ze sprzętem strażackim i mundurami policyjnymi, które, jak przypuszczam, nie były używane podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. I były też zabawki erotyczne. Mnóstwo, mnóstwo zabawek erotycznych. Czasami starannie poukładane w szafkach obok dużych butelek lubrykantu, ale raz po raz pozostawione po prostu na stole w salonie. Przerażające. Kiedy doszłam do tego fragmentu, natychmiast pomyślałam o Toy Box Killer, czyli Davidzie Parkerze Rayu, jego kolekcji dildosów i innych piekielnych machin do zaspokajania najczarniejszych fantazji. Znacie tę sprawę? Jeśli nie, to zapraszam, można ją znaleźć u mnie na kanale. A jednak jest jeszcze jeden aspekt tego domu, który przyprawia o dreszcze. Mnie osobiście zmroziło, kiedy czytałam o tym i widziałam kilka fotek. Mianowicie po całym domu walały się zdjęcia, na których niektóre twarze były usunięte, wydrapane bądź zamazane. I istnieje domniemanie, że mogły być to ofiary wyspy, anonimowe, które nigdy stamtąd nie wróciły. I to domniemanie jest bardzo realne. Ten wątek jest bardzo mocno sprawdzany. Ale czujecie to? Cały dom udekorowany zdjęciami swoich własnych ofiar? Poziom deprawacji sięga dalej niż Voyager w czeluściach kosmosu. Ta część sprawy pozostawia taki posmak w ustach. To uczucie, które podpowiada, że złe rzeczy na pewno działy się w tym domu. A wiecie, co znaleziono w kamienicy na Manhattanie? W holu gości witał zawieszony na linie manekin. W sensie wisiał z pętlą na szyi, a ubrany był w suknię ślubną. Nie wiem, kto tę dekorację wymyślił, ale nagroda za najdziwniejsze wnętrze spokojnie mu się należy. To nie wszystko. Dziwaczne posągi z piaskowca, osobliwe twarze, rzeźby na ścianach i plastikowe nogi wystające w łazience. Ale z drugiej strony, gdybyście mieli zgadywać, jak międzynarodowy szef gangu PDF-ów mógłby udekorować swój dom, prawdopodobnie wyglądałby to mniej więcej tak. A dodatkowo na myśl od razu przychodzi mi Baumeister i jego basen z manekinami. A wam? Finansowanie międzynarodowej organizacji handlującej ludźmi na taką skalę zawsze musiało być trochę skomplikowane, ale na szczęście Epstein miał Richarda Kana, którego poznaliśmy wcześniej. W 2023 roku JP Morgan, w którym Epstein miał konto bankowe w ramach swojej działalności w latach 1998-2013, zgodził się na odszkodowanie, na wielką ugodę, która liczyła 290 milionów dolarów z jego ofiarami. Po tym, jak stało się jasne, że bank przymykał oko na wewnętrzne informacje, które podnosiły istotne sygnały ostrzegawcze dotyczące Epsteina i tego, co robił. JP Morgan postanowił nie zrywać kontaktów z cennym klientem, mimo że pracował w branży handlu ludźmi w celach seksualnych. Ale jeśli jesteś gotów oddać prawie 300 milionów dolarów, to rzeczywiście śmierdzi przyznaniem się do współudziału w zbrodni. Albo może nie przyznaniu się, ale kupieniu rozgrzeszenia? Oczywiście to moja interpretacja. Jak jest w rzeczywistości, niestety nie wiem. Ale to nie wszystko.
Rok po śmierci Epsteina Deutsche Bank osiągnął ugodę z nowojorskimi instytucjami na kwotę 150 milionów dolarów, jednocześnie przeznaczając 75 milionów dolarów na ugodę w sprawach sądowych. A w USA Bank of America jest największym bankiem, który znalazł się pod ostrzałem po tym, jak jedna ofiara, której tożsamości na szczęście akta nie ujawniły, stwierdziła, że zamiast tylko świadczyć rutynowe usługi bankowe Epsteinowi, Bank of America posunął się daleko poza to, co zrobiłby niewinny bank i zamiast tego pomógł Epsteinowi w stworzeniu niezbędnej struktury finansowej do prowadzenia działalności związanej z handlem ludźmi w celach seksualnych. Więc które płatności budzą podejrzenia, ale zostały zignorowane? Cóż, śledztwo w sprawie finansów Epsteina jest skomplikowane i niejasne i prawdopodobnie minie kilka dobrych lat, zanim pojawi się jakikolwiek obraz. Jednak ostatnie publikacje uwypukliły powszechne wykorzystywanie łapówek w celu uciszenia ofiar. Płatności te często maskowano jako stypendia uniwersyteckie bądź kontrakty modelek, które czasami były powiązane z Jeanem Burnellem i agencjami w Europie. Właśnie to Jeffrey Epstein i jego banda pomocników robili wielokrotnie, gdy ofiara narobiła zamieszania. Było to szybkie, proste i przez lata chroniło go przed oskarżeniami. Jeden e-mail z najnowszej partii publikacji daje wgląd w podejrzane interesy Epsteina. W nim rozmawia z nieznaną osobą o możliwości próby uzyskania dostępu do zamrożonych funduszy Libii, w tym o planach pomocy ze strony byłych brytyjskich i izraelskich agentów wywiadu. Wiadomość z lipca 2011 roku została wysłana kilka miesięcy po tym, jak rozpoczął się bunt przeciwko długoletniemu przywódcy Libii Muammarowi Kaddafiemu, który został później zabity przez siły rebeliantów w październiku tego roku. W e-mailu nadawca twierdził, że około 80 miliardów dolarów w libijskich aktywach zostało zamrożonych na całym świecie, z czego około 32,4 miliarda dolarów znajduje się w samych Stanach Zjednoczonych. Uważano jednak, że łączna kwota plus sprzeniewierzenia i kradzież aktywów libijskich może wynieść od 3 do 4 razy tyle. Nadawca opowiedział, cytuję: jeśli uda nam się zlokalizować lub odzyskać nawet 5 do 10% tych środków i zabezpieczyć opłatę w wysokości 10 do 25%, kwoty szybko sięgną miliardów. Koniec cytatu. I w tym swój udział miał mieć Epstein i jego organizacja. To, gdzie jego macki sięgały, jest powalające. Ogrom powiązań jest przytłaczający. Idealne okno na to, co dzieje się za kulisami. Czy to się faktycznie wydarzyło? Nie mam pojęcia, ale dodaje to kolejną intrygującą warstwę do historii Epsteina. Nie był on tylko przestępcą seksualnym, nie był tylko szefem gangu PDF-ów. Był zaangażowany w transakcje na najwyższym poziomie na całym świecie i w wielu branżach. Jak więc zarządzać organizacją taką jak ta przez tak długi czas i w zasadzie ujść z tym wszystkim na sucho? Cóż, jednym z najbardziej powtarzających się szczegółów w aktach Epsteina jest język używany do maskowania nadużyć. Ofiary wielokrotnie opisują, że powiedziano im, że zostały wynajęte do zrobienia masażu, bez żadnego innego pretekstu, który by się do tego nadawał. Dla nieletnich dziewcząt, z których wiele nigdy nie miało formalnej pracy, myśl o otrzymaniu zapłaty za głupi masaż nie od razu była dla nich sygnałem ostrzegawczym. Wiele młodych dziewcząt szło do jednego z takich lokali, szczerze wierząc, że wystarczy pocierać ramiona mężczyzny przez godzinę i to będzie koniec. Wiem, że to brzmi boleśnie naiwnie, ale bądźmy szczerzy. Wszyscy byliśmy młodzi i wszyscy wierzyliśmy w rzeczy, które z perspektywy czasu naprawdę nie powinny być dla nas tak wtedy oczywiste, ale jednak w nie wierzyliśmy. Zgodnie z zeznaniami wszystko odbywało się według znanego schematu. Dziewczynę instruowano, aby udała się do prywatnego mieszkania, czasami sama lub z innymi. Zaprowadzano ją do pokoju, udzielano jej minimalnych wskazówek i kazano jej zacząć.
Według wielu relacji, to, co działo się później, polegało na stopniowym naruszaniu granic, a nie na nagłym użyciu siły. Osobnik nie rzucał się od razu na dziewczynę. Zamiast tego każdy krok sprawdzał, czy dziewczyna sprzeciwi się, odejdzie, a może się zgodzi. Pieniądze dawano na końcu, często bez dyskusji. Im więcej granic zostało przekroczonych podczas sesji, tym więcej kasy wypłacano. I to jest jeden z najbardziej niepokojących elementów całej tej historii, bo kiedy wręcza się gotówkę nieletniemu, który właśnie uprawiał seks z dorosłym, powstaje okropne poczucie współudziału. Wtedy kierowcy, personel i goście mogliby wiarygodnie twierdzić, że wierzyli, że dziewczyna była obecna w celu świadczenia legalnych usług, co brzmi absurdalnie i absolutnie beznadziejnie, ale tak właśnie się to odbywało. Słowo masaż stworzyło wystarczający dystans, by stłumić podejrzenie bez prowokowania pytań. Kiedy dziewczyny opuszczały pokój, zazwyczaj witała je Maxwell lub jeden z innych asystentów, którzy często obejmowali je czule, pytając, czy wszystko w porządku i czy chcą to powtórzyć. Niektóre mówiły tak, inne oczywiście nie. Te, które wracały wielokrotnie, często proszono o znalezienie innych dziewczyn za pieniądze, ale o tym mówiłam już w poprzednim odcinku. Większość osób związanych z Epsteinem zdołała wywinąć się z błota, przynajmniej na razie. Ale dla jednego mężczyzny z Wielkiej Brytanii dno to termin, który wymaga ponownej oceny za każdym razem, gdy pojawia się nowa porcja materiału w wiadomościach. I jest nim oczywiście nie kto inny jak brat króla Karola, Andrew Mountbatten Windsor, były książę Andrzej. Na początku 2026 roku nie było żadnej osoby publicznej, która zostałaby tak mocno dotknięta aktami Epsteina jak Andrew. W 2019 roku, kiedy nazwisko Epsteina dało o sobie znać, w centrum uwagi znalazł się Andrzej. Zdecydował wtedy, że najlepszym rozwiązaniem będzie udzielenie wywiadu w BBC Night News, co przyniosło totalnie odwrotny skutek. Od tego momentu jego statek systematycznie tonął. W 2022 roku zawarł ugodę w sprawie pozwu o różne rzeczy, które nie przystoją nikomu, co, bądźmy szczerzy, nigdy nie wróży dobrze. Książę Andrzej stał się, cóż, po prostu panem Andrzejem po tym, jak jego królewski tytuł został mu odebrany, a nawet zmuszony do przeniesienia się do skromnego domu zwanego jako Marsh Farm. O nim mówiłam już trochę w poprzednim odcinku, nie będę więc się powtarzać, ale pojawiły się również e-maile pokazujące, że przekazał Epsteinowi dokumenty, których używał jako wysłannik handlowy do krajów azjatyckich. W tym jeden dotyczący możliwości inwestycyjnych w odbudowie prowincji Helman w Afganistanie. Czy może być jeszcze gorzej coś dla niego? Cóż, może jeśli brytyjski rząd i monarchia zmuszą go do zeznań w USA, sprawy mogą się naprawdę pogorszyć. Wspominam o nim ponownie w tym materiale, ponieważ po sieci krążą nagrania oraz informacje, jakoby Andrzej został aresztowany w sprawie podejrzeń wynikających z akt. Jednak są to tylko plotki i zmanipulowane nagrania, które mają wyglądać, jakby aresztowanie miało miejsce naprawdę. Nie ma żadnych informacji, oficjalnych informacji, powtarzam, o tym, że doszło do takiego zatrzymania. Ale to jest plaga dzisiejszego świata. Teraz każdy może wygenerować newsa i puścić w obieg, a AI ma coraz więcej możliwości, a jest to bardzo niebezpieczne. W 2006 roku Epstein został aresztowany na Florydzie w związku z 36 aktami seksualnymi z nieletnimi, z których niektóre miały nawet 14 lat. W tym momencie śledztwo trwało już prawie 2 lata, podczas których policja, Palm Beach i FBI odkryły ogromną ilość informacji. Liczba nieletnich ostatecznie przekroczyła aż 50, a jeden raport sugerował, że Epstein miał 3 masaże dziennie. Dziewczęta otrzymywały wynagrodzenie od 300 do $600 za swoje usługi. W świecie oskarżycieli ta sprawa była praktycznie oczywista, ale nie.
Po pierwsze, musimy wskazać, dlaczego FBI zaangażowało się w tę sprawę w pierwszej kolejności. Ponieważ policja w Palm Beach wierzyła, że prokuratura w Palm Beach była dziwnie niechętna, by ścigać Epsteina. Nie mamy pojęcia dlaczego, ale założę się, że niektórzy z Was potrafią odgadnąć. Mimo wątpliwości w sukces sprawy, Epsteinowi nadal groziła odsiadka. A wiecie, co dzieje się z pedawami w więzieniu? Ale oczywiście tak się nie stało. Również można się domyślać w jaki. Zdecydowana większość spraw została praktycznie umorzona po zawarciu ugody między Epsteinem a południowym okręgiem Florydy, która również wstrzymała federalne śledztwo i zabezpieczyła potencjalnych współspiskowców. Jaki był finał sprawy, wiecie już, opowiadałam w poprzednim odcinku, więc nie będę znowu do tego wracać, ale wspominam o niej z innego powodu. Ostatnio opublikowane dokumenty rzucają światło na bezczelne próby Epsteina, aby usunąć albo ograniczyć informacje z opinii publicznej o wyroku z 2008. Mężczyzną zamieszanym w sprawę według korespondencji był Al Sekel, pisarz i najwyraźniej ekspert SEO, czyli zajmujący się optymalizacją stron internetowych pod kątem wyszukiwarek. W skrócie, zestaw narzędzi do tego, by strona internetowa pojawiała się wysoko w wyszukiwarkach. Epstein podobno zapłacił mu dziesiątki tysięcy dolarów za obniżenie pozycji artykułów o jego skazaniu i usunięcie toksycznych, sugerowanych haseł. Podobno zhakował również Wikipedię i przesunął każdą wzmiankę o skazaniu z 2008 roku na dół strony. Wow, hakowanie Wikipedii. Każdy może edytować Wikipedię. Za to akurat przepłacił, bo każdy może przecież to zrobić. Ale to jeszcze nie wszystko. Według ściśle ocenzurowanego raportu informatora FBI, Jeffrey Epstein zatrudnił również wybitnego hakera z południowych Włoch, który opracował i wprowadził na rynek Explority Zero Day, które w zasadzie oznaczały oprogramowanie, które mogło wkraść się do powszechnie używanych systemów. Wiele z tego raportu jest, tak jak mówiłam, ocenzurowane, ale uważa się jednak, że Epstein zatrudnił tego hakera do pomocy w kampanii dezinformacyjnej, mającej na celu odzyskanie swojego dobrego wizerunku. I to mogło nie być wszystko. Czy Epstein wykorzystał również hakera do infiltracji telefonów i komputerów należących do ludzi, na których zbierał haki? Imię Venenzo i Jozo pojawia się wielokrotnie w e-mailach Epsteina, odnosząc się do światowej sławy hakera, który w 2010 roku jako pierwszy zhakował iPhone'a. Czy to wszystko jest ze sobą powiązane? Być może. Jeszcze nie wiemy. Jeden z najbardziej szokujących aspektów akt Epsteina nie ma nic wspólnego z tym, co się w nich znajduje, ale raczej z tym, jak to wszystko się odbyło. Zgodnie z prawem, ofiary przemocy Jeffrey'a Epsteina muszą mieć zabezpieczoną tożsamość, co oznaczało zamazywanie twarzy na zdjęciach i usuwanie nazwisk i danych osobowych ze wszystkich dokumentów, w których się pojawiły. Ta ochrona istniała nie bez powodu. Wiele kobiet zaangażowanych w tę sprawę spędziło lata na odbudowie życia prywatnego po traumie, często pod zapewnieniami wymiaru sprawiedliwości, że anonimowość pozostanie nienaruszona. Ale my wiemy, że stało się zupełnie inaczej i większość z ofiar została ujawniona na rządowej stronie. O tym również już mówiłam w poprzednim odcinku, ale myślę, że warto o tym przypomnieć. To, co jest równie ciekawe i tajemnicze, to nie tylko Wyspa Grzechu, ale również słynne rancho w Nowym Meksyku, czyli Zorro Ranch. Położone około 50 kilometrów na południe od Santa Fe, obejmuje ponad 7600 arów ziemi. Główną rezydencję o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i kilka domków gościnnych. Od momentu nabycia posiadłości w 1993 roku Epstein korzystał z niej jako z odizolowanego azylu, dokąd, jak twierdzą świadkowie, sprowadzano nieletnie dziewczęta z całego świata. Miejsce to było pełne tajemnic, a teraz jest ono jednym z głównych powodów do snucia przeróżnych teorii spiskowych. Ale czy na pewno? W aktach odnaleziono e-maile, w których anonimowy świadek twierdził, że na terenie rancza zakopano ciała dwóch młodych kobiet,
Prawdopodobnie obywatelek Europy Wschodniej, które zostały uduszone podczas jednej z orgii. Nie ma informacji, kto w tej imprezie brał udział. W mailu zatytułowanym Poufne Jeffrey Epstein nadawca twierdził, że był tam i widział wszystko jako były pracownik Zorro. Wiadomość została wysłana 21 listopada 2019 roku do mężczyzny o nazwisku Eddie Aragon, a następnie przekazana FBI. W mailu napisano, cytuję: Edwardzie, to poufne, więc będzie to pierwszy i ostatni mail, w zależności od Twojej decyzji. Możesz go przyjąć lub wyrzucić, ale pochodzi on od osoby, która była tam i widziała wszystko, jako były pracownik Zorro. Koniec cytatu. Ale to nie wszystkie szokujące informacje na temat tego miejsca. Były policjant, który przez wiele lat patrolował ten teren wokół rancza Zorro w Nowym Meksyku, już w 2019 roku zgłosił FBI swoje obawy dotyczące potencjalnej spalarni ukrytej na terenie posiadłości. Ta informacja pojawiła się w aktach Epsteina, ale nazwisko policjanta zostało ukryte. Podobno budynek wyglądał jak wielka stodoła, tylko miała olbrzymi komin oraz wielkie drzwi, które mogły pomieścić spore auta. Zaczęto podejrzewać, czy nie była to nielegalna spalarnia odpadów oraz w razie potrzeby dowodów na przestępczą działalność. Ale ja, jak tylko usłyszałam słowo spalarnia, pomyślałam o prywatnym krematorium. Ale kto wie, może i właśnie tak było. Ten budynek wzbudzał tak wiele emocji, bo w sumie to miał więcej zabezpieczeń niż główna posiadłość. Strażnicy patrolujący ten teren, setki kamer zamontowanych praktycznie wszędzie. Co oni takiego robili w tym miejscu? I tu pojawia się kolejna teoria, o której wspomniałam w poprzednim odcinku. Krążyły informacje, że Epstein chciał stworzyć swoją własną rasę ludzi. Czujecie to? Reinkarnacja starter pack. Wiecie, typ z wąsem. A w roli głównej osoba, o której również wspomniałam, czyli księżniczka koronna Norwegii, Mette Merit. Wiadomość e-mail, którą wysłała do Epsteina w listopadzie 2012 roku, wskazuje na jej wiedzę na temat tajnych badań finansowanych przez Epsteina i jego współpracowników dotyczących klonowania i hodowli dzieci w laboratoriach. Cytuję: Wkrótce ludzie nie będą już mogli tworzyć nowych istot ludzkich, ale myślę, że byłoby to wspaniały świat marzeń. Możemy po prostu zaprojektować je w laboratorium. Koniec cytatu. Nie są to puste słowa, jest to wgląd w fantazję elity. Epstein, skazany przestępca seksualny i finansista, miał obsesję na punkcie inżynierii genetycznej. Finansował badania nad CRISPR. Utrzymywał kontakty z laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie biotechnologii i marzył o zapłodnieniu ludzkości swoim DNA na swoim ranczu Zorro w Nowym Meksyku, gdzie rzekomo planował zapłodnić dziesiątki kobiet w ramach eugenicznego programu hodowlanego. Wizja dzieci projektowanych genetycznie, embriony zmodyfikowane pod kątem wyższej inteligencji, urody i cech charakteru, podczas gdy naturalne rozmnażanie traci na znaczeniu dla ogółu społeczeństwa. Merit nie tylko flirtowała z tymi ideałami, ale także potajemnie je popierała. Ona okazywała wręcz entuzjazm do rzekomych planów Epsteina, a korespondencja jest obszerna. Od 2011 do 2014 roku, lata po skazaniu Epsteina, Merit wymieniła z nim setki wiadomości. Tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, nazywała go kochaniem, dobrym sercem, bardzo czarującym i twierdziła, że pobudzał ją intelektualnie. W jednej z rozmów zapytała, czy tapeta z dwoma nagimi kobietami niosącymi deskę surfingową jest odpowiednia do pokoju jej 15-letniego wówczas syna. Odpowiedź Epsteina brzmiała: niech sam o tym zdecyduje. Trwający proces o napaść seksualną i uszkodzenie ciała przeciwko jej synowi tylko pokazuje, że chyba nie miał dobrego przykładu w domu. Wydawałoby się, że jest niewiele dróg, gdzie Jeffrey Epstein nie miałby dobrych koneksji. Pytanie, które wszyscy od dawna zadawali, brzmi: dlaczego? Czy była to prosta, ale rozbudowana sieć kontroli i wpływów?
Często wydawał się zainteresowany łączeniem pewnych ludzi z innymi ludźmi. Ale co na tym wszystkim zyskiwał? Czy chodziło o pieniądze, czy może o władzę? Jedna z teorii głosi, że był to gigantyczny system, w którym pielęgnował relacje z bogatymi, sławnymi i wpływowymi. Zapraszał ich do jednej ze swoich posiadłości, a następnie swobodnie pytał, czy chcieliby się trochę zabawić. Potem zbierał zdjęcia, filmy i kompromitujące materiały, które były wykorzystywane do wywierania wpływu na wspomnianą osobę. Ta taktyka nie jest nowa, ale coś na taką skalę byłoby bezprecedensowe. Jak wiemy, Jeffrey Epstein zmarł w swojej celi w sierpniu 2019 roku, oficjalnie przez powieszenie. Jednak jest wystarczająco dużo dziwnych zbiegów okoliczności i faktów, które oznaczają, że oficjalna wersja wydarzeń została, no, tak jakby podważona. Obaj strażnicy twierdzili, że zasnęli tej nocy, a następnie próbowali sfałszować zapisy. Kamery nie działały na zewnątrz jego celi. Jego szyja miała liczne złamania, które koroner przypisał Epsteinowi, który rzucił się z górnego łóżka. Jego obrońca jednak od dawna twierdził, że obrażenia wyglądały raczej na zabójstwo niż że odebrał sobie życie. Jeśli to, co robił zanim poszedł siedzieć, było rzeczywiście systemem pułapek na bogatych i potężnych, to czy Epstein rozgniewał niewłaściwego niedźwiedzia, który pociągnął za kilka sznurków i zlecił zabójstwo? A może naprawdę zawiązał sobie pętlę na szyi i skoczył z górnego łóżka? Pomimo milionów stron e-maili, zdjęć i filmów, które do tej pory zostały opublikowane w ramach akt Epsteina, wciąż czujemy się, jakbyśmy stali u podnóża góry, wyciągając szyję, aby zobaczyć, co jest na szczycie. Problem w tym, że szczyt jest stale spowity ruchomymi chmurami. Wszystkie te dokumenty nadal ujawniają tylko ułamek obrazu. Możemy mieć dobre pojęcie o ofiarach, dzięki ich odwadze, ale nadal mam wrażenie, że nie wiemy, kim tak naprawdę Jeffrey Epstein był. Agenci Mossad, przestępczość międzynarodowa, władca marionetek, biznesmen z nikczemną stroną, który zrobił wszystko, by dopiąć swego, a na koniec człowiek pociągający za sznurki niektórych z najważniejszych decyzji i wydarzeń na całym świecie. Wiemy jednak, że z pewnością kierował wyrafinowaną operacją, która zaspokajała jego własne potrzeby i innych wokół niego. Wiemy, że przejawiał szokujący poziom okrucieństwa i zepsucia. Potwór w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Ale ja mam wrażenie, że to jest o wiele gorsze niż nam się wydaje. Czy odkryjemy wszystko? Pewnie nie, ale mam na to cichą nadzieję. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam. Jeśli zostaliście do końca i wysłuchaliście do końca, jestem przeszczęśliwa, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że dzisiejszy materiał troszeczkę więcej Wam otworzył oczy i dowiedzieliście się czegoś nowego w tej przerażającej sprawie. Ja, tak jak mówiłam na początku, dopiero zaczynam odkrywać wszystkie te tajemnice, bo nigdy wcześniej nie interesowałam się tą sprawą i muszę przyznać, że nie wiem, jak to się stało, że mi to tak umykało. Więc zobaczymy, czy to będzie ostatni materiał w tej sprawie. Może jeszcze kiedyś Wam coś nagram. Na dzień dzisiejszy dziękuję Wam. Chciałam Was również zaprosić na moje social media, gdzie możecie, tak jak wspominałam, zawsze do mnie napisać, odezwać się. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam. Uwielbiam być z Wami w kontakcie, więc zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Będzie mi również niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie ten film, bądź polubicie czy skomentujecie. Ja też bardzo lubię czytać Wasze komentarze i staram się na każdy odpowiadać. A przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mój kanał. Dziękuję bardzo Wam, że pojawiacie się nowi, a ci, którzy już od dawna mnie wspierają, nadal chcecie mi pomagać. Po stokroć dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pa!